Chcę mówić trochę o tym, co jest dzisiaj, jaki jest stan normy ortograficznej, jakie mamy reguły, ale też chciałabym powiedzieć o tym, co będzie za chwilę, czyli od 1 stycznia 2026 roku, bo jak pewnie większość z Państwa wie, wtedy wchodzi w życie reforma ortografii, wchodzą w życie zmiany w niektórych regułach ortograficznych. Mamy mówić o ortograficznych pułapkach i te ortograficzne pułapki tworzą ortogramy, wyrazy z trudnością ortograficzną, szczególnie kłopotliwe dla użytkowników polszczyzny, które sprawiają trudności w zapisie. Bywa, że to są oczywiście też połączenia wyrazowe i pojawia się wahanie, czy mamy je zapisać te dwa wyrazy, a nieraz więcej razem, osobno czy z łącznikiem. No i oczywiście te ortograficzne pułapki to nierzadko pisownia czy reguły związane z pisownią wielkimi i małymi literami. By nie być gołosłowną, kilka przykładów. Takimi pułapkami ortograficznymi mogą być wyrazy na przykład śreżoga. To każdy niech zastanowi się, jak ten wyraz zapisałby. Może być wyraz urzet, może być wyraz ochar, może być samo do siebie mówienie, czy nic nie robienie. Tu mamy pisownię oczywiście łączną. Mogą takimi pułapkami ortograficznymi dla kogoś niewprawnego być eponimy, czyli wyrazy pospolite, które pochodzą od nazw własnych. I myślę, że takim eponimem, pułapką bez wątpienia jest Mikołaj, czy też Święty Mikołaj. Jeśli mamy na myśli postać półhistoryczną, taką legendarną, Świętego Mikołaja, biskupa, no to oczywiście człon święty i Mikołaj zapiszemy wielkimi literami, czyli ten atrybut święty i imię Mikołaj. Ale jeśli będziemy mieli na myśli kogoś, kto tylko udaje tego prawdziwego Mikołaja, kto przebrał się za Mikołaja, no to zarówno ten człon święty, jak i drugi człon Mikołaj zapiszemy małymi literami. Więc jak widzimy, tych różnych pułapek, które na nas czyhają, pułapek ortograficznych jest sporo. I być może dlatego, że te pułapki są, że te wątpliwości, jak jakiś wyraz zapisać, jak zapisać połączenie wyrazowe, często nam towarzyszą, nawet tym osobom, które zajmują się na co dzień ortografią. Są językoznawcami, którzy zajmują się ortografią, są dydaktykami ortografii, to i tak te wahania, wątpliwości pojawiają się. I od czasu do czasu więc w związku z tymi wahaniami i wątpliwościami słychać takie narzekania na polską ortografię, że trudna, i pojawiają się postulaty, że ortografię należałoby uprościć, ponieważ jest właśnie zbyt skomplikowana, niepotrzebnie zapisujemy jednakowo brzmiące głoski w dwojaki sposób. Tu oczywiście osoby postulujące te zmiany mają na myśli RZ, Z, okreskowane U, CH, H i uważają, że właśnie te zapisy wprowadzają zamieszanie, chaos. Oczywiście mówi się też o innych pułapkach, o tej pisowni łącznej i rozłącznej, czy też z łącznikiem, czy też mówi się o pisowni jednych wyrazów wielką literą, a innych wyrazów małą literą. I kiedy mówimy o ortografii, no to nie możemy o niej mówić bez odwołania do jej dziejów, do jej historii. W wielu bowiem sytuacjach to tradycja, a nie na przykład poglądy językoznawców czy życzenie użytkowników języka zadecydowało o tym, jak dzisiaj dane wyrazy zapisujemy. Zadecydowało o graficznej postaci wyrazów. No można byłoby tu przywołać chociażby takie wyrazy jak drzewo, jak płótno, jak żona, jak długi, córka, życie, chęć.
to nie są wyrazy, zapisy tych wyrazów, które powstały w wyniku decyzji jednostek, lecz wiążą się z długą tradycją piśmienniczą i ich postać graficzna wynika z pewnego dziedzictwa. Na przykład wymowy, która zadecydowała chociażby o sposobie zapisu, o zapisie dzisiaj RZŻ. Nie jest więc prawdą, a takie nieraz przekonanie gdzieś pojawia się, pokutuje w nas, że za trudności polskiej ortografii należy winić językoznawców. No trochę pewnie tak, o czym się za chwileczkę przekonamy, ale oprócz językoznawców nieraz zupełnie takie nieoczekiwane czynniki mają wpływ na kształt polskiej ortografii. Warto też może przypomnieć, że lingwiści brali udział w ustalaniu reguł pisowni, polskiej pisowni, dopiero pod koniec XIX wieku, a przecież polska ortografia, jej ta część zasadnicza ustaliła się dużo wcześniej, w wieku XVI, przed urzędowymi kodyfikacjami. Przypominam, że pierwsza urzędowa kodyfikacja odbyła się dopiero w roku 1918. Przyjęty sposób zapisywania jest zdeterminowany oczywiście historycznie, kulturowo. Różne czynniki, o czym Państwo przynajmniej częściowo przekonają się, mają na to wpływ i miały na to wpływ. I jeszcze zatrzymajmy się nad tym właśnie zdaniem, które tu się pojawia. Poznałam miłą katowiczankę z Gliwic. Ona jest rodowitą gliwiczanką. Tu on powinno być, przepraszam, nie zmieniłam, bo już zauważyłam, że popełniłam tutaj błąd, literówka się wkradła, oczywiście gliwiczanką. I teraz czy te pułapki ortograficzne, no bo pojawia nam się katowiczanka, o której zaraz będę mówić, da się zlikwidować? Niektóre tak, oczywiście, ale czy wszystkie? No nie. A wynika to między innymi, zatrzymało się. Wynika to między innymi z zasad, które rządzą polską ortografią. Nie będę omawiać wszystkich zasad, ale przypominam, że są 4 zasady, które rządzą polską ortografią. Jest zasada fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Do zasady konwencjonalnej odwołujemy się między innymi wtedy, gdy musimy ustalić pisownię wielką i małą literą, gdy musimy ustalić pisownię łączną, rozłączną, czy też może z łącznikiem albo bez niego, gdy zastanawiamy się nad zapisem skrótów i skrótowców. I zasada konwencjonalna, tak ładnie powiada się w różnego rodzaju publikacjach z zakresu ortografii, oparta jest na umowie społecznej, a reguły szczegółowe są ustalane przez kodyfikatorów. I ta informacja właśnie otwiera nam drogę do tego, by mówić o pewnym uproszczeniu, by może mówić o tym, że pewne wyjątki czy niekonsekwencje, a nawet nieraz wręcz błędy, które pojawiły się w kolejnych latach rozwoju polskiej ortografii, można wyeliminować. Współcześnie funkcję takiego kodyfikatora pełni Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN. Językoznawcy mogą w obrębie zasady umownej, konwencjonalnej wprowadzać zmiany, mogą uściślać istniejące reguły, usuwać niejasności, uzupełniać te istniejące reguły o wyraziste, jednoznaczne przykłady. Mogą też niekiedy tworzyć nowe reguły pisowni, bo pewne grupy wyrazów wymagają stworzenia reguły, wymagają takiego objaśnienia, definicyjnego objaśnienia, jak należy je zapisywać. Nie tak dawno, w sumie nie tak dawno, w 2010 roku pojawiła się w Wielkim Słowniku Ortograficznym pod redakcją Edwarda Polańskiego
jedna z kilku reguł, nowa reguła dotycząca pisowni istot mitologicznych, legendarnych, baśniowych. I w ten sposób między innymi wreszcie w regule pojawił się smok wawelski. Regułą został objęty smok wawelski. Mówię o nim, ponieważ w wielu publikacjach, czy zbiorach legend, czy przewodnikach na przykład po Krakowie, smok wawelski był różnie zapisywany. Pojawiały się dwie małe litery, pojawiała się pierwsza wielka, druga mała, dwie wielkie, więc ta reguła, można powiedzieć, uporządkowała tę kwestię. Dwa człony, smok wawelski, zapisujemy wielkimi literami. Zostało to jednoznacznie określone. I teraz z tych 4 polskich zasad, które Państwo widzą wymienione na slajdzie, tylko przepisy zasady konwencjonalnej zależą od kodyfikatorów. Zależą od osób, które na mocy ustawy o języku polskim mogą w polskiej ortografii wprowadzać zmiany. Te osoby należą właśnie do Rady Języka Polskiego. I przyjęcie różnych szczegółowych rozstrzygnięć w obrębie zasady konwencjonalnej, no bo tutaj te zmiany mogą zachodzić, powinno odwoływać się do takich 2 zasad. Do zasady logiczności rozwiązań i do zasady powszechności rozwiązań. Logiczność zakłada możliwość jasnego wytłumaczenia, dlaczego ma obowiązywać taka, a nie inna pisownia. Dlaczego dany wyraz czy daną grupę wyrazów powinniśmy właśnie w ten sposób zapisać. A powszechność zakłada minimalizowanie liczby wyjątków od istniejącej reguły, by tych wyjątków było jak najmniej, aż nawet zakłada się zupełne ich zlikwidowanie. I obie zasady powinny prowadzić do tego, by obowiązujące przepisy były możliwe do łatwego zastosowania, by były jak najbardziej zrozumiałe dla niejęzykoznawców, dla przeciętnego odbiorcy. Co więcej, by te nowe przepisy nie wymagały drobiazgowych analiz, by nie wymagały sięgania do wiedzy ogólnej, nieraz bardzo specjalistycznej. Chodzi o to, by były przejrzyste, by były właśnie logiczne, by były uporządkowane i by nie zmuszały niejako do dodatkowego wysiłku takiego intelektualnego. Spójrzmy na nasze zdanie wyjściowe. I tu pojawia się właśnie Miła Katowiczanka, która jest rodowitą Gliwiczanką. Katowiczanka, czyli mamy tu 2 wyrazy. Katowiczanka zapisywana wielką literą, Gliwiczanka, ale też może być Katowiczanka, zapisywana małą literą. Katowiczanka zapisywana wielką literą to mieszkanka katowickiego, pewnego obszaru, pewnego regionu. Katowiczanką będzie zarówno Gliwiczanka, jak i chorzowianka, ale też katowiczanka. Katowiczanka zapisywana małą literą. Jest to pewna komplikacja. Tak stanowi Wielki Słownik Ortograficzny, reguły w tym słowniku. Jest to stan na dzisiaj, na rok 2025. Tę regułę widzą Państwo na slajdzie. No ale właśnie pojawiła nam się katowiczanka zapisywana małą literą, a więc mieszkanka Katowic, mieszkanka miasta. Zgodnie z ciągle jeszcze obowiązującą regułą ortograficzną, małą literą zapisujemy nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi. I jak się okazuje,
te dwie reguły działają, można powiedzieć, na siebie hamująco. Z stosowaniem tych reguł w praktyce mają kłopot użytkownicy polszczyzny w różnym wieku. Ja mogę się odwołać do najświeższego mojego doświadczenia związanego z Olimpiadą Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych. W teście, który pojawia się na drugim etapie olimpiady, chyba od 3 lat, również mamy takie zadanie, które polega na utworzeniu od podanych nazw państw i miast nazw mieszkańców. No i okazuje się, szczęśliwie twórcy testu proszą, by nie brać pod uwagę ortografii przy ocenianiu zadań. Okazuje się, że uczniowie szkoły podstawowej nie mają tych reguł opanowanych, że te reguły są rozchwiane. Co więcej, powiedziałabym nawet, że mamy dużą rozbieżność pomiędzy uzusem a normą językową. I bez wątpienia katowiczanka jest taką pułapką ortograficzną. Obecnie, jak widzimy, istnieje różnica ortograficzna pomiędzy zapisem nazw mieszkańców państw czy regionów, a zapisem nazw mieszkańców miast, wsi, osiedli, przez co konieczne jest opanowanie 2 reguł w odniesieniu do analogicznych w gruncie rzeczy nazw. W konsekwencji zdarzają się, a dzisiaj mam wrażenie coraz częściej, zapisy niepoprawne. Wspomniane rozróżnienie bywało motywowane chęcią odróżnienia nazwy mieszkańca państwa czy regionu od nazwy mieszkańca miasta, gdy te nazwy są tożsame. I bardzo często takim przykładem podawanym jest Rzymianin, bo Rzymianin, jak Państwo widzą, ale tu się już pojawia przy okazji reguła, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Rzymianin to jest po pierwsze mieszkaniec Rzymu, a po drugie obywatel starożytnego państwa rzymskiego. Możemy też, tu akurat na slajdzie nie ma, ale możemy też na przykład przywołać Singapurczyka, czyli mieszkańca wyspy i obywatela państwa. Tu zapis wielką literą i Singapurczyka, mieszkańca miasta. Tu oczywiście zgodnie z na razie obowiązującą regułą zapis małą literą. Takich nazw, takich homonimicznych nazw mieszkańców nie jest wiele. Tu Państwo jeszcze widzą Meksykanina na slajdzie, czy też pojawia się Sądeczanin, ale to są niewielkie, to jest niewielka grupa słów. A więc pojawia się pytanie, czy naprawdę, musimy graficznie rozróżniać nazwy osób tych kategorii. Czy jest to potrzebne? Bo przecież wyrazy, jeśli ich używamy, to one są osadzone w tekście, gdy je zapisujemy, są osadzone w jakimś szerszym tekście. I to kontekst przecież podpowiada nam, o kogo chodzi, czy o mieszkańca miasta, czy o mieszkańca państwa. Czyli już przechodzę do tej nowej reguły, czyli wprowadzenie tej nowej reguły w moim tutaj odczuciu, w moim przekonaniu zmniejszy po pierwsze liczbę wyjątków, a o wyjątkach dzisiaj mówimy, jest też na pewno zgodne z tendencją obserwowaną we współczesnym uzusie, na pewno też ułatwi zapamiętanie reguły i przede wszystkim stosowanie tej reguły w praktyce. Tu Państwo na slajdzie widzą właśnie te praktyczne zastosowania tej reguły. Kolorem zielonym wyodrębniam właśnie te elementy, które w stosunku do jeszcze obowiązującej reguły będą nowe.
czyli zapis wielkimi literami nazw mieszkańców miast, zapis wielkimi literami nazw mieszkańców dzielnic, czy też wsi. I chciałam jeszcze tu powiedzieć o jednej rzeczy. Być może Państwo wiedzą, część z Państwa wie o tym, że reforma ortografii była planowana także na rok 1963. Ona była przygotowana. W latach 1961-1962 trwały prace nad nowymi regułami ortograficznymi, nad nowymi przepisami i między innymi w wydrukowanej już 13, chyba nieszczęśliwym, w 13 wydaniu, chyba nieszczęśliwym Pisowni Polskiej też zaproponowano właśnie taką regułę. Wskazano, by krakowiaka czy krakowianina, zarówno mieszkańca Krakowa, jak i mieszkańca województwa krakowskiego, tak to było wtedy ujęte w tych przepisach, zapisywać wielką literą. Wówczas decyzją Ministerstwa Oświaty nie upowszechniono tych reguł. Wydrukowane wydanie, 13 wydanie Pisowni Polskiej poszło na przemiał i tylko pojedyncze egzemplarze gdzieś tam zachowały się, są w bibliotekach, niekiedy w prywatnych zbiorach, jest ich niewiele. Czyli ta myśl o tym, żeby zmienić tę regułę, żeby ułatwić życie użytkownikom języka, nie tylko uczniom przecież, pojawiła się już dużo wcześniej. O tym samym potem w roku 2004 i 2009 o potrzebie takiej zmiany pisał również Edward Polański i uznawał, że taka zmiana będzie dobra, będzie również dobra dla dydaktyki szkolnej i w pełni z tym poglądem się zgadzam. Kolejna pułapka, kolejna sytuacja trudna i też niełatwo jest wyjaśnić mechanizm obecnej reguły. Dlaczego tak się stało, że mamy tu takie rozróżnienie Aleja Mickiewicza, słowo aleja zapisywane małą literą, i Aleje Jerozolimskie czy Aleje Ujazdowskie, liczba mnoga, i słowo aleje zapisywane wielką literą. No, mówimy o tym tak, że jeśli jest liczba pojedyncza, no to mała litera, jeśli mnoga, to wielka litera. Dotyczy to też, to jest pewnie mniej już znana historia, reguła, dotyczy to także takich nazw jak chociażby bulwar Mickiewicza, mała litera, zapisujemy słowo bulwar od małej litery, bulwary nadodrzańskie powiedzmy, bulwary wielka litera. No więc pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego aleja małą literą, a aleje wielkimi literami? Próbowałam prześledzić też właśnie przed spotkaniem z Państwem, jak to się kształtowało. Kiedy pojawiło się to rozróżnienie? I muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne do prześledzenia, dlatego że w 1918 roku zarówno liczba pojedyncza, jak i mnoga to był zapis od małej litery. Potem w 1957 roku pojawił się zapis wielką literą, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. No i potem były takie wahania w kolejnych słownikach. W 1963 roku w tej nierozpowszechnionej Pisowni Polskiej znowu pojawiła się mała litera. Więc te wahania cały czas były. Widać było, że kodyfikatorzy nie mają pomysłu na ten zapis. No i w końcu wprowadzono takie rozróżnienie. Ale w zasadzie takiej motywacji, dlaczego to rozróżnienie jest,
oprócz tej liczby w żadnym ze źródeł nie znalazłam. No i trudno jest to faktycznie tutaj dociec, dlaczego tak się stało. Przy okazji, kiedy mówimy właśnie o tym elemencie przestrzeni publicznej, którym jest aleja, możemy mówić też o innych elementach, obiektach przestrzeni publicznej, a więc o placu, parku, kopcu, cmentarzu, klasztorze, pałacu, willi i tak dalej. I tu, jak Państwo widzą, a cały czas mamy przed sobą reguły jeszcze obowiązujące, te człony pierwsze traktowane są jako nazwy gatunkowe, które nie wchodzą ściśle w skład nazwy tej własnej. Upatruje się, twierdzi się, że nazwą własną jest tylko ten człon drugi. Ale no mamy wyjątki właśnie, te aleje jerozolimskie czy aleje ujazdowskie. No i właśnie te różne takie niekonsekwencje, ale też zachowania użytkowników języka doprowadziły do zmiany istniejącej reguły. Mówię zachowania użytkowników języka. Jeszcze kilka lat temu Wydział wtedy filologiczny, dzisiaj humanistyczny, Uniwersytetu Śląskiego był przy placu Sejmu Śląskiego. I na wielu pieczątkach, dokumentach słowo plac było zapisywane wielką literą. A więc użytkownicy języka mieli takie poczucie, że to słowo plac wchodzi w skład nazwy własnej, tak? Jest tej nazwy integralnym elementem. Dzisiaj właściwie, i dlatego został jeden wyjątek. Dobrze czy niedobrze, ale myślę, że dobrze, bo dzisiaj nikt nie kwestionuje, że wyraz ulica jest częścią nazwy własnej. My jednak traktujemy tę nazwę ulica jako nazwę rodzajową, gatunkową. Natomiast w tych innych sytuacjach jednak mamy takie poczucie, że są to nazwy, że te określenia, te nazwy obiektów przestrzeni wchodzą w skład nazwy własnej. Stąd myślę, że ta zmiana, która nastąpiła, jest taką zmianą potrzebną i jest taką zmianą umotywowaną, uzasadnioną, która również piszącym ułatwi życie. I jeszcze jedna reguła związana z zapisem wielkich i małych liter. Poemat Jaki Mickiewiczowski, poemat Czyj Mickiewiczowski. Dzisiaj już od dłuższego czasu właściwie obserwujemy duże rozejście się uzusu z normą językową i w pracach uczniów, zarówno w pracach maturalnych, w pracach olimpijczyków, tych, którzy startują na przykład w Olimpiadzie Języka Polskiego w szkole średniej, widzimy, że jest kłopot z zapisem przymiotników i odróżnieniem przymiotników jakościowych odpowiadających na pytanie jaki od przymiotników dzierżawczych odpowiadających na pytanie czyj. I właściwie w większości prac dzisiaj młodzi użytkownicy języka zapisują przymiotniki i jakościowe, i dzierżawcze od małej litery. Tak jak Państwo widzą na slajdzie, pisownia dotycząca tych przymiotników w obecnym słowniku ortograficznym jest regulowana przez dwie reguły. Pierwsza reguła, odnosząca się do przymiotników jakościowych, mówi o tym, że właśnie te przymiotniki odpowiadające na pytanie jaki, to znaczy taki, który poprzez związek z kimś lub też ogólne nawiązanie do jakiejś postaci,
czymś się charakteryzuje, a więc te przymiotniki utworzone od imion własnych, zapisujemy małą literą. Natomiast przymiotniki dzierżawcze odpowiadające na pytanie czyj, odnoszące się do właściciela, autora, twórcy, zapisujemy wielką literą. Odnoszące się do właściciela, autora, twórcy, czyli poemat Mickiewiczowski, czyj? Poemat Mickiewicza. Natomiast poemat jaki Mickiewiczowski? Taki na przykład wzorowany na poemacie Mickiewicza. No i dzisiaj w związku z tym, że ta reguła naprawdę sprawia użytkownikom sporo trudności, jest to jedna z tych reguł, które uległy zmianie. Od 1 stycznia 2026 roku oba przymiotniki, i jakościowe, i dzierżawcze, będziemy zapisywać małą literą. A więc dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska, koncert chopinowski, koncepcja kartezjańska, no i ten przywołany na poprzednim slajdzie poemat Mickiewiczowski. Czyli dojdzie do ujednolicenia zapisów przymiotników tworzonych od nazw osobowych. Te przymiotniki będziemy zapisywać małą literą. Ta zmiana po pierwsze sprawi, że piszący nie będą musieli się zastanawiać nad tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przymiotnikiem czy dzierżawczym, czy jakościowym. Nie będą musieli dokonywać takiej dodatkowej analizy tekstu pod kątem znaczenia, tylko będzie można na etapach wcześniejszych edukacji wyćwiczyć taki automatyzm zapisu, ponieważ zawsze będzie stosowana mała litera. Można byłoby jeszcze powiedzieć, że wtedy, kiedy przygotowywane było 13. wydanie Pisowni Polskiej, które nie ukazało się, nie trafiło do odbiorców, również wtedy, w tym 1964 roku, postulowano, aby wprowadzić zapis małą literą przymiotników dzierżawczych. Tam w Pisowni Polskiej widniał taki zapis, który mówił o tym, że małą literą należy pisać utworzone od imion własnych przymiotniki jakościowe czy dzierżawcze, bez względu na to, czy odpowiadają na pytanie jaki, czy też czyj. No i popadły w tym materiale 2 przykłady: wiersz Mickiewiczowy, wieczorek Mickiewiczowski, epoka zygmuntowska i dzwon zygmuntowy. No więc zmiana reguły jest nawiązaniem do tej sytuacji, do tej już próby zmiany, która miała miejsce w 1963 roku, a teraz mamy nadzieję, że ta zmiana szybko zostanie zaakceptowana, no bo na pewno piszącym ułatwi życie, na pewno sprawi, że tych odstępstw od normy, błędów ortograficznych będzie mniej. Przejdźmy zatem do kolejnych reguł związanych z pisownią łączną i rozłączną, czy też ewentualnie z łącznikiem. Pierwsza reguła, która podlega zmianie i która, myślę, że może budzić pewne emocje, ale ta zmiana na pewno też ułatwi w praktyce stosowanie reguły, jest reguła dotycząca pisowni cząstki nie przed przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi. Jak widzimy na slajdzie, obecnie obowiązujące przepisy nakazują pisać partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia łącznie z przymiotnikami typu nieagresywny, niebiedny, niehałaśliwy, niekrakowski, ale także z przysłówkami utworzonymi od przymiotników niedrogo, niemiło, nietrudno, ale tu jest jedno ograniczenie. Ta pisownia partykuły niełączna obowiązuje tylko przy stopniu równym.
Natomiast partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy dzisiaj rozdzielnie przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym. No i w związku z tym, że mamy tutaj dwa takie rozstrzygnięcia, dwie takie reguły, dwie normy, faktycznie kiedy uczymy się tych reguł dotyczących pisowni partykuły nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi, rozróżnianie w piśmie, czyli myślenie o dodatkowym kryterium, rozróżnianie w piśmie stopnia równego i stopnia wyższego i najwyższego i łączenie tych przymiotników i przysłówków odprzymiotnikowych z partykułą nie sprawia trudności. Ta dotychczasowa reguła mówi o tym, że w dwóch kategoriach, tak, należy pisać partykułę oddzielnie, z pewnymi oczywiście wyjątkami, które są skomplikowane i tutaj ich nie będziemy omawiać. Natomiast to rozróżnienie, że w stopniu wyższym i najwyższym zapisujemy partykułę oddzielnie, nie ma uzasadnienia ani semantycznego, ani gramatycznego. Proszę sobie wyobrazić, że ta reguła, którą dzisiaj stosujemy w praktyce, która jeszcze obowiązuje, ma bardzo krótką historię. Została wprowadzona do polszczyzny w roku 1957 i wtedy, gdy została wprowadzona w 12 wydaniu Pisowni Polskiej, właśnie we wspomnianym roku 1957, właściwie zaraz po jej wprowadzeniu, Stanisław Jodłowski mówił, że ten przepis wprowadzono niepotrzebnie, że jest to przepis niekorzystny, że jego wprowadzenie będzie miało niekorzystne skutki dydaktyczne, właśnie taka dwojaka pisownia, że są to reguły niecelowe i właśnie również Jodłowski wtedy, kiedy komentował tę zmianę, która nastąpiła, wspominał o tym, że ta zmiana nie ma ani podstaw semantycznych, ani gramatycznych. No i wtedy też mówił o tym, że tuż po wprowadzeniu tej nowej wtedy reguły, że warto byłoby wrócić do stanu sprzed 1957 roku, a więc wrócić do tej pisowni łącznej. No i tak się dzieje. Oto wrócimy od 1 stycznia 2026 roku do pisowni łącznej i łącznie będziemy zapisywać partykułę nie z przymiotnikami zarówno w stopniu równym, jak i w stopniu wyższym i najwyższym, a także z przysłówkami utworzonymi od przymiotników. Również tutaj nie będzie wyjątku, zarówno w stopniu równym, wyższym, jak i najwyższym. Ta partykuła nie będzie zapisywana łącznie. Wprowadzenie tej zmiany myślę, że będzie właśnie korzystne przede wszystkim dydaktycznie, ze względów dydaktycznych, ułatwi omawianie reguły, ułatwi jej wprowadzanie, ułatwi zautomatyzowanie zapisu. To, że bez względu na kategorię stopnia będziemy zapisywać partykułę nie łącznie, zracjonalizuje, można powiedzieć, zapis w tym zakresie. I wydaje się, tak moglibyśmy to skomentować, że ta zmiana, która nastąpi, jest uzasadniona zarówno uzualnie, no bo uzus potwierdza, że jednak wiele osób tutaj ma kłopoty z właściwym stosowaniem obowiązującej do tej pory reguły, że te zapisy z punktu widzenia dzisiejszej reguły są niepoprawne ortograficznie, ale właśnie też jest to uzasadnione dydaktycznie. A więc znowu można powiedzieć, dojdzie do pewnego uproszczenia pisowni. No i gdybyśmy próbowali odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie naszego spotkania,
czy te zmiany są możliwe i czy te zmiany są potrzebne, no to wydaje się, że tak, że zmiana na pewno była potrzebna, ale też właśnie wyeliminowała pewne wyjątki, które do tej pory w pisowni mieliśmy. Kolejna reguła dotycząca pisowni partykuły nie, łącznej bądź rozłącznej, odnosi się do pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi, czynnymi i biernymi. Pamiętamy, a przynajmniej niektórzy z nas, że w roku 1997 Rada Języka Polskiego przyjęła regułę dotyczącą pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi. To było w grudniu roku 1997. Wtedy Rada Języka Polskiego podjęła decyzję o tym, że następuje zmiana związana z zapisem nie z imiesłowami przymiotnikowymi, czynnymi i biernymi, ale pozostawiła decyzji piszącego możliwość zapisu rozłącznego, jeśli osoba pisząca ma tutaj świadomość reguły, jest pewna, że imiesłów pojawia się w znaczeniu czasownikowym. W związku z tym ta reguła właśnie przyjęła postać, że partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi, czynnymi i biernymi, niezależnie od tego, czy są użyte w znaczeniu przymiotnikowym. Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej. I obserwując wytwory, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, ale też i dorosłych, widzę, że bardzo rzadko użytkownicy polszczyzny odwołują się do tego, można powiedzieć, dodatkowego elementu reguły. Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym, dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej. Tutaj ta świadomość, kiedy to jest znaczenie przymiotnikowe, kiedy znaczenie czasownikowe, jest chyba dzisiaj już jakby niewystarczająca. Nie jesteśmy w stanie, my użytkownicy polszczyzny, szybko przeprowadzić takiej analizy, która by odpowiedziała nam na pytanie, z jakim tutaj użyciem mamy do czynienia. W związku z tym większość z nas bezwyjątkowo zapisuje nie z imiesłowami przymiotnikowymi, czynnymi i biernymi łącznie. Natomiast dzisiaj ta zmiana, która została wprowadzona, którą ogłoszono w maju 2024 roku, a będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, znosi to dopowiedzenie, znosi tę możliwość zastosowania wyjątku. A więc ta nowa reguła brzmi: łącznie piszemy nie z imiesłowami przymiotnikowymi, czynnymi i biernymi, bez względu na to, czy mają one interpretację czasownikową czy przymiotnikową. A więc zlikwidowano możliwość pisowni rozdzielnej, co dopuszczała ta uchwała z 1997 roku, i bezwyjątkowo będziemy to nie z imiesłowami przymiotnikowymi zapisywać łącznie. Oczywiście pozostawiono taką możliwość, czy właściwie pozostawiono regułę, która mówi o tym, że pisownia rozdzielna zostanie zachowana wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia jednocześnie z zaprzeczeniem i przeciwstawieniem. Ktoś jest nie leżący, ale siedzący.
nie pijący, ale jedzący. No więc w takich sytuacjach oczywiście pozostanie ta pisownia rozłączna, czyli jest jeszcze jakiś wyjątek, pozostanie jakiś wyjątek, natomiast w każdej innej sytuacji mamy tutaj ujednoznacznienie, mamy regułę, która jest, można powiedzieć, bezwyjątkowa. I jeszcze jedna sytuacja, jeden przykład. Może nie o takiej wysokiej frekwencji w języku są to konstrukcje, są to połączenia wyrazowe, ale też sprawiały trudności, o czym świadczą chociażby zapisy w różnego rodzaju dyktandach, w konkursach ortograficznych. Chodzi o ortografię wyrazów zaczynających się od niby i quasi. Dotąd, co ciekawe, te wyrazy, ten zapis był wyłączony z reguły nakazującej pisownię łączną przedrostków. Wyłączono niby i quasi właśnie z tej reguły. No precyzyjnie oczywiście tu trzeba byłoby mówić o formatoidach, czyli pisownia formatoidów z wyrazami pospolitymi. W Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN-u pod redakcją Edwarda Polańskiego wymienia się ponad 50 takich sytuacji, kiedy mamy pisownię łączną, a więc pisownię przedrostków z wyrazami pospolitymi. Ale z tego bardzo dużego zbioru przedrostków wyłączono niby i quasi, do których odnosi się w Wielkim Słowniku Ortograficznym, dzisiaj obowiązującym, odrębna reguła. Co ciekawe, przecież, kiedy mówimy, że coś jest niby, czy ktoś jest niby artystą, coś jest niby nauką, no to moglibyśmy synonimicznie postawić tutaj element pseudo i wtedy pisalibyśmy łącznie, a przy niby pojawia się pisownia rozłączna, czyli moglibyśmy mówić o swego rodzaju niekonsekwencji, o właśnie takim wyjątku, no bo pseudoartysta, pseudonauka, pseudogotyk zapiszemy przecież łącznie, ale gdy pojawi się cząstka niby, no to jednocześnie zmienia się zapis, no i mamy tutaj człony połączone ze sobą łącznikiem. Niby gotyk, niby artysta, niby nauka, niby gwiazda i tak dalej. No więc postanowiono to zmienić i można powiedzieć wyrównać ten zapis cząstek niby quasi do zapisu pozostałych przedrostków. Tę zmianę postulowano już wcześniej. Tę zmianę postulował chociażby w 1979 roku Stanisław Jodłowski, potem w roku 2004, później 2009 postulował też Edward Polański. No i dzisiaj tej zmiany doczekaliśmy się. Od 1 stycznia 2026 roku łącznie będziemy zapisywać cząstki niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą, czyli z tymi wyrazami pospolitymi, a więc niby artysta, niby gotyk, niby ludowy, niby orientalny, niby romantycznie zapiszemy łącznie, tak samo quasi opiekun, quasi nauka, quasi postępowy, quasi romantycznie, również pojawi się pisownia łączna. Oczywiście tu można byłoby jeszcze przywołać argument o tym, że dzisiaj, kiedy mamy pisownię łączną, cząstki niby, to pojawiają nam się terminy biologiczne, niby kłos, niby liść, niby torebka, niby jagoda, niby błona, ale te terminy biologiczne są przede wszystkim używane, stosowane
w tekstach specjalistycznych, a więc typ tekstu już nam rozstrzyga o tym, że pojawia się w nim termin, a oprócz tego no, te słowa przecież używane są w kontekście, a więc kontekst pozwala nam również na odczytanie, dookreślenie, czy mamy do czynienia z terminem biologicznym, pojęciem biologicznym, czy też pojawia się ta cząstka niby przy wyrazie pospolitym i sygnalizuje, że coś jest podobne do czegoś, coś jest na kształt czegoś, ale do końca tym czymś, kimś nie jest. Oczywiście mamy tu jeszcze dopowiedzenie, które zazwyczaj w tego typu sytuacjach pojawia się, czyli że obowiązuje nas pisownia z łącznikiem wtedy, gdy cząstki poprzedzają wyrazy zapisane wielką literą. A więc niby Polak, quasi Anglia, niby Europejczyk, quasi Amerykanin. To są sytuacje, kiedy zapiszemy te cząstki niby quasi z łącznikiem. Ten łącznik pojawi się przed wyrazami zapisywanymi wielką literą. Włączenie tych elementów niby i quasi do grupy formatoidów i w związku z tym pisownia łączna, która będzie obowiązywała od 2026 roku, jest uzasadniona, tak? Jest zlikwidowany ten wyjątek taki bardzo wyraźny, no bo skoro mówiłam o tym, że mamy aż 50 przedrostków odnotowanych w Wielkim Słowniku Ortograficznym i z tej grupy były do tej pory wyłączone 2, no to był to bez wątpienia taki wyjątek i dzisiaj już powoli możemy się przyzwyczajać do tego, że takiego wyjątku nie będzie. No i zakończenie, podsumowanie tego, o czym mówiłam, o tych regułach, które zmieniają się na naszych oczach. Można powiedzieć, że ta reforma ortografii, te zmiany w ortografii, likwidowanie wyjątków dzieje się na naszych oczach. Mam takie poczucie, że wprowadzone reguły, nowe reguły są, co postulował Lers-Pławiński, takim rozsądnym kompromisem między kilkuwiekową tradycją ortograficzną a wymaganiami współczesnego życia. Oczywiście ten postulat nie pojawił się tu i teraz. Są to słowa Lera-Pławińskiego, które on wypowiedział w roku 1935. Wtedy byliśmy przed reformą 1936 roku, reformą ortografii. Dzisiaj jesteśmy w kolejnej sytuacji, w kolejnym takim momencie, kiedy ta reforma jest wprowadzana i mam wrażenie, że osiągnęliśmy ten kompromis między tradycją ortograficzną a uzusem, a tym, czego oczekują użytkownicy języka i przede wszystkim, co już w wielu sytuacjach stosują, bo te zapisy, obserwacja tych zapisów, obserwacja tego, jak z różnymi ortogramami, wyrazami z trudnością ortograficzną radzą sobie użytkownicy polszczyzny, podpowiada, że te zmiany były potrzebne czy nawet konieczne. Konsekwencją zaproponowanych zmian, konsekwencją nowych reguł, które są wprowadzane, będzie zmniejszenie na pewno liczby wyjątków, czyli te ortograficzne pułapki częściowo zostaną zlikwidowane. Na pewno dojdzie do uproszczenia kilku reguł ortograficznych, ujednoznacznienia ich, no i przede wszystkim ułatwienia stosowania w praktyce. Czy wszystkie ortograficzne pułapki są możliwe do zlikwidowania? Na pewno nie, ale możliwe do zlikwidowania są te, które są motywowane, które wynikają z działania zasady konwencjonalnej
umownej, a więc wynikają z tych reguł ortograficznych, które są motywowane zasadą konwencjonalną, no bo te reguły są, jak ładnie się mówi, oparte na umowie społecznej. I my dzisiaj tę umowę społeczną zmieniamy. W naszym imieniu tę umowę społeczną zmienia Rada Języka Polskiego. No i od 1 stycznia 2026 roku, możemy powiedzieć, tych wyjątków w polskiej ortografii będzie mniej, a życie użytkowników polszczyzny będzie prostsze. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach Polskiej Półki Filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee To albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.